postanowiliśmy, że będziemy takim Uberem, ale za darmo. Ja jestem wkurzony na paru kierowców. Słyszysz, jak wszystko zgrzyta? Mamy zastępstwo na tym ryka? Polskie kiełbaski czy marokańskie? Marokańskie 260 000 euro. Krzychu, jak tam dzisiejszy dzień, co tam się wydarzyło? Jeszcze raz, Jak dzisiejszy dzień będzie, co się wydarzyło wczoraj? co się wydarzyło wczoraj? Mimo tej awarii naszej i spokojnej jazdy, właściwie dojazdu do mety, a nie ścigania się, wylądowaliśmy na całkiem fajnym miejscu. Chyba 14 pozycja. To jest bardzo dobry wynik, bo założenie moje było, żeby fajnie by było wylądować koło pierwszej dziesiątki, żeby nie jechać dzisiaj pierwszy, nie tyczyć trasy, ale żeby nie ścigać się z tymi wolniejszymi załogami z samego końca. Niestety dostaliśmy mnóstwo kar za przekroczenie prędkości. Na drogę chciałem, żebyś wjechał za nimi, bo nie mamy przyczepności. Okazuje się, że tu całkiem inaczej liczą te przekroczenia niż na poprzednich rajdach. Na poprzednich rajdach nie wolno było przekroczyć prędkości i jej utrzymywać przez jakiś czas. A tutaj liczą każde wyjście, nawet takie krótkotrwałe. 610, w lewo koło znaku i w prawo na kąt 343. Nawet to, że wjeżdżamy w strefę odrobinę za szybko, to u nich jest to liczone. Nieważne, że nie przekraczaliśmy jej na przykład 30 sekund tej prędkości. Wystarczy, że sekundę przekraczaliśmy i już jest kara. Finalnie dostaliśmy 26 minut kar, co nas wyrzuciło na sam koniec tabeli. Dzisiaj startujemy jako jedni z ostatnich. No i będziemy się męczyć cały dzień, żeby powyprzedzać te samochody. 300 km przed nami, bardzo mieszany odcinek, i kamienie, i góry, i dużo wydm. Co robiliście wczoraj przy aucie? No, robiliśmy to, co chłopaki urwali, czyli była uszkodzona felka, uszkodzony był drążek kierowniczy. Wszystko, że tak powiem, wymieniliśmy, naprawiliśmy, ustawiliśmy zbieżność, mogą jechać bezpiecznie. Zaczynamy dzisiaj dzień 5. Noc była ciężka, bo strasznie wiał wiatr. My spaliśmy akurat pod namiotem na łóżkach polowych, więc waliło nam to strasznie potem, ale w miarę wyspany, wiatr już ucichł, pogoda się zrobiła dużo lepsza, dzisiaj będzie bardzo ciepło. No i co, lecimy na odcinki, może uda nam się coś fajnego nagrać, ale czy będzie coś fajnego, czy coś fajnego nagramy i coś w ogóle będą fajne akcje, to wszystko zależy tu od tego gościa. Gościu, no Przede wszystkim nie będziemy robić kar. Nie będziemy robić kar i jedziemy swoje. Mamy w sumie pierwszy z 7 dni teraz takich prawdziwych odcinków tych rajdowych. Już nie żadne shakedowny, nie żadne prologi. 311 km, z czego tylko 6 km dojazdówki. Odjeżdżamy z tego kampa 6 km, mamy start i meta jest na kolejnym kampie. Nadganiać trochę, ale nie myślę o tym nadganianiu. Jadę swoje, jadę zachowawczo, ale szybko. No, tutaj też nie przyjeżdżamy na ten rajd, tylko kurde jeździć emerycko. Wczoraj mieliśmy taki emerycki odcinek plus kary. Dzisiaj trochę się boję tego niedosytu, dlatego teraz chodzę sobie, uspokajam głowę, żeby gdzieś się emocjami nie rzucić. Jedziemy bystro. Takie jest założenie. Dopinamy wszystko na ostatni zamek do mety. Jaka decyzja, boss? Wiesz co, nie będziemy na starcie jechać, czekać, bo tu nic nie ma, jest płaski shooter. W sumie wszędzie to jest płaski shooter. Ale na starcie nie będzie nic ciekawego. Pojedziemy sobie kawałek dalej. Tak żeby ich złapać w połowie trasy. Mniej więcej widzę na mapie, jak oni tu będą jechać. Bo to jest jedna droga, którą oni się będą przemieszczać, więc próbujemy jakoś dobić z boku do tej drogi. Gdzie jesteśmy? Praktycznie no tu mamy start. A oni będą jechać tą drogą na pewno tutaj aż... Potem wiadomo, tutaj gdzieś w górę pojadą, a my sobie staniemy tutaj na tym rozwidleniu. Tu sobie stajemy.
Stacja pierwsza o... Słyszysz jak wszystko zgrzyta? Pokaż, że piasło wchodził. Wszędzie. Nawet tam, gdzie nie powinien. Słuchajcie, nie ma już z nami Hilly, ale jest Prado Billy. A tu mamy jeszcze stałe. A zobaczcie, chłopaki przyszli do pracy, będą teraz kopać drogę robić. Także trasa idzie, a chłopaki też tu będą pracować. Jak jest? Dobrze? Dobrze jest. Co, mówisz, że wzięliśmy gościa na gapę? Tak, wzięliśmy gościa na gapę, mamy tutaj pana, którego podrzucamy. A jesteśmy właśnie w Zagórze. Zagóra to jest takie miasto, na przykład jak znacie trochę media społecznościowe, śledzicie, to tu są takie warsztaty offroadowe i Riki Zagóra. Raz mamy właśnie kontrolę policji, jest tutaj sporo kontroli policji, ale to jest tylko taka wyrywkowa kontrola policji. Where? Yeah, follow me. Okej, lecimy. Co, jest Riki Garaże? Riki Garaże, tak. Mówiłeś, nie? Zaprasza nas do siebie. No akurat chciałeś tam jechać. Tak, jak chcieliśmy namiast szukałem na nawigacji, on przyjechał tutaj, że jesteśmy z rajdu, ja mówię, że jesteśmy z rajdu. A Zmanifestowałeś. on mówi, z jakiego państwa, ja mówię, z Polonia. A on mówi, no dobra, chodźcie, tutaj jedziemy do niego, zobaczyć najsłynniejszy garaż. Strzeliłeś się. Najsłynniejszą dziuplę w Maroko. Hello guys! No, car is good! But only picture! Picture, dobra. I watching in Facebook your channel, nie? Dobra. Dobrze. Na zdrowia! Very good. Mamy już nowych fanów z Zagóry, subskrybowali Red Foxa. Zagóry. Także Gara i Riki, najsłynniejsza dziupla w Maroko. Jak już tak sobie jedziemy przez te Maroko i robimy dziennie 200-300 km, to postanowiliśmy, że będziemy takim Uberem, ale za darmo, dla przyjemności. Wzięliśmy już jednego pana, którego podwieźliśmy jakieś 20 km, a teraz mamy dwie fajne, sympatyczne panie, które z nami jadą do domu. Generalnie tutaj tak właśnie ludzie żyją. Auta jadą zawsze pełne, bo każdy każdego zabierze, pomoże, dowiezie. To jest fajne. Ludzie się tutaj mocno integrują. Jeszcze czuć, że Afryka to jednak jest taki kraj, gdzie każdy ze sobą mocno musi współgrać, może nie współżyć, chociaż nie wiem, nie wnikam, pewnie też, ale tutaj wszystko musi współgrać. Ludzie sobie bardzo pomagają, bardzo mocno się integrują i to jest fajne. Słuchajcie, zrobimy miły gest dla chłopaków i damy im koszulkę. Co prawda mamy tylko dwie. Ja mam swoją, Łukasz ma swoją, ale w ramach prezentu ja dam im po prostu swoją, bo jeszcze mam dwie w plecaku, to zostawię im jedną. Będą się cieszyć, zobaczymy. Będzie wojna. How are you? ¿Cómo estás? English. Hello. Oh, hello. Pokaż! O, Sure, please, please. Monsieur le photo. My name is Midi. Do marathon de Rally Aisha. C'est un bien. No, I need this. So please, please, monsieur. Monsieur, Only monsieur. Only one. Un tricot. Un tricot. Hey, guy! Guy. Hey, młody, stajcie koło siebie, stajcie tu. Rally Aisha.
Red Fox. Monsieur, the knife, please, the knife, please, the knife. O, ekipa się zakopała. Żeby im pomóc? To pomożemy im. You need help? I got stuck. Aventure. Maybe rope? 1, 2, 3. 2, 3. metrów do prawej i do lewej. Trzymaj się szlaku. Koryto rzeki. I tu w lewo. Zajebiście, kurwa. Nic nie widzę. Do prawej, do prawej. O, to jest ciężko. Do lewej bardziej. O, tam jak za nim, tam. I ciśnij. Nie bliżej. Stresuję walka. Kurwa, się walka. Dobra, ciśnij. Teraz na jedyneczkę. Drugie siodło, uważaj. Krok dół. 260 metrów od ostra kopa, skok, podwójny dęczek. Dzisiaj bez kar. A u was nie wieje dzisiaj, pięknie. Pięknie wybraliście miejscóweczkę. Jak dzisiaj było? Jak czasy? To zobaczymy. Generalnie jechaliśmy, powiedziałbym, dość bystro, ale mieliśmy dużo wyprzedzania. Jestem wkurwiony na paru kierowców, pozapamiętywałem sobie numery i pójdę do nich. Dzwonisz, to wyprzedzasz. Jest neutralizacja. Stoisz za nimi. Oni wiedzą, że od pół godziny ich dzwonisz. Start, za kurz znowu, kurde, i pojechali. Znowu i w kurzu, kurde, na ryzyku dochodzisz i znowu, nie, wiesz, nie reagują na te klawisze, nie? Jakby jest walka i przepychanka. I to jest wtedy niebezpieczne, albo jedziesz wolno, no. A z pozytywnych emocji było oczywiście. Zmęczony jestem. Nie wiem, czemu nikt mnie nie testuje niczym zimnym do picia. Piąte w SSV-ach masz chyba. Piąty czas? No. No to chyba jest z***iście, a nie. Znaczy tak z przodu miałem łyknąć. No,
3 minuty od nas wolniej. A mieliśmy parę takich, kurde, jestem dzisiaj tutaj na paru nastawiony. Numery sobie Nie podam. oszczędzaj się w tym, nie oszczędzaj się. Pewnie. Dawaj. Czy zerówkę, czy pełnego? Zerówkę, wszyscy mamy zerówki, zobaczcie. No dobra, szefie. Jak traska, bo posłyszałem, że 5. czas macie w pozostałach na razie. Nie wiem, No nic, to ja takiej... nic o wynikach nie wiem. No było dzisiaj przyzwoicie. Problemów nie było, nic nie urwaliśmy. No co, z końca stawki startowaliśmy przez te wczorajsze nasze wygłupy i było bardzo ciężko, bo nie wszyscy chcą zjeżdżać. No, idziemy w tumanie kurzu, te różnice prędkości nie są tak gigantyczne, tylko tak dochodzimy. No i w końcu dojeżdżamy do momentu, kiedy nic nie widzimy. Trąbimy, wciskamy te guziki od GPS-u, żeby nam zjechali, ale nie wszyscy chcą zjeżdżać. No i tak się mordowaliśmy całe 300 km, doganiając co chwilę kogoś i próbując go wyprzedzić. Ale generalnie spoko. Ładnie w miarę poszło, no i jakby nie te auta przed nami, to mielibyśmy dużo lepszy czas. Ale i tak jestem zadowolony. Jakbyśmy takie tempo trzymali cały rajd, to będzie ok. Ale tu ładnie pachnie. Mamy zastępstwo za tym ryka? Zapraszamy. Pokaż co tam masz, czekaj. Idę zobaczyć, co my tu mamy. Co my tu będziemy bardzo. dzisiaj dobrego jeść. Poczekaj. Tu tylko zrobię cyk. Rozjaśnimy trochę. Nie no, a te polskie kiełbaski czy marokańskie? Nie, marokańskie. Marokańskie. Widać takie wybrakowane. Kury niedożywione. Gotujemy, zobaczymy coś takiego. Ale zapaszki, powiem ci, już kolejka się tam ustawia, zamiast na stację to wszyscy tu do kuchni przyjeżdżają. Trzeba ich właśnie rozgonić, bo kurde wszystko nam wyjedzą. No. Także dzisiaj oprócz tych kiełbasek to jeszcze będzie jakaś sałatka? Jeszcze sałatka już jest gotowa w lodówce. I jakieś ziemniaczki, coś czy co? Nie, z bagietkami. Z bagietkami. O, zapchamy się chlebem, zajebiście. Zapchamy. Krzychu, a co możesz mi powiedzieć o tym pojeździe? Tak jakaś krótka specyfikacja jego. Co on tam ma za motor, bo ludzie się pewnie mocno interesują. O naszym? No przecież nie o moim. No nie wiem, właśnie mówię. Tam jest przepotężny 1.0 TSI z Volkswagena, grupa WAG, albo ze Skody, nieważne, grupa WAG. Tylko że to nie jest taki silnik, jak wsiadasz do Skody Fabii 1.0 albo do Polo. Powiem ci, niby ten sam, a całkiem inny. Zmieniono ma turbinę, oczywiście program, sterownik i tak dalej, ale silnik jest fabryczny, taki wzięty ze sklepu, z serwisu i włożony, nic tam w nim nadzwyczajnego nie ma. Ma wiadomo inny dolot, inny wydech i inne turbo, ale sam silnik jest seryjny. No i ja jestem bardzo mocno zaskoczony, jak ten silnik robi. Ma jak na 1.0 bardzo mocny dół, elastyczny, no i odjazd jest naprawdę konkretny. Skrzynia biegów sekwencyjna, SADEF 3MO, ale producent? To jest producent. 3MO. 5-biegowa sekwencyjna. Nie do końca znam tych producentów, ale sekwencyjna skrzynia 5-biegowa. No tam trochę mamy z nią walkę ze zmianą tych biegów, nie jest to takie płynne pyk, 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 pyk. Czasem musimy wspomóc sprzęgłem tą zmianę biegów, ale kwestia przyzwyczajenia. Dyferencjały przednie i tylne oczywiście zeszperowane, moc tych szper się ustawia, ale na razie tam nie grzebaliśmy, tak jak producent to ustawił, tak jeździmy, tam jest chyba 60% tył, 40% przód. Zawieszenie Reiger, kosmos, to jest najlepsza rzecz w tym samochodzie, naprawdę sztos. I co? Sterownik Magneti Marelli, oczywiście wszystko na PDM-ach, żadnych bezpieczników, żadnych przekaźników. Generalnie bardzo, bardzo prosta konstrukcja, ale w prostocie jest siła i niezawodność. Waga, liczba koni?
Waga to jest 930 kg bodajże, 960 tak. czy 960. Moc to jest 190 koni na paliwie 9,5. Na 102 220 koni, tak. Prawie 30 koni na samym paliwie dochodzi. Newta? Jeszcze raz? Newty? Newty? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Niepoliczalne. Niepoliczalne. Nikt tego jeszcze nie policzył. Spalanie, o spalaniu już możemy trochę powiedzieć. O właśnie, bo to też ludzi ciekawi. Tak, robiliśmy pierwszy na shakedownie, 100 km zrobiliśmy, spalił nam 30 litrów, to niedużo. Później jechaliśmy Prolog? prolog, tak, 50 km odcinka i wtedy zrobiliśmy 100 km chyba dojazdówki w sumie. To spalił nam 41 litrów. To też niedużo, jesteśmy zaskoczeni. Poczekaj, zrobię taką małą przejściówkę tutaj. Ile pali Toyota? Na OS-ie? No. 1 na 1. 90 trzeba liczyć. Tak mi A powiedz jeszcze, ile kosztuje wasze paliwo? trochę więcej. Ile? Ja powiem, jak masz dobrze dogadane, to 10 euro za litr. A jak mniej, no to 11 teraz. Teraz to się szybko zmienia, wszyscy wiemy. No to chyba dobrze, że mamy takie tanie paliwo, nie? Normalne. Tak, i najświeższe dane będziemy mieli za chwilkę. Musimy to przeliczyć, bo nie wiemy ile palił dzisiaj na długich dystansach i praktycznie samo OS bez dojazdówki. A były i wydmy, były i bardzo szybkie wyschnięte jeziora. To już się dowiadujemy. No nie, to nie dowiemy się, bo to jest tak ja wcześniej tankowałem 50 litrów i teraz Karol. Trzeba wyciągnąć z tego pierwiastki wszystkie. 71? No, i ja wlałem 50. 121 litrów na 300 km. 120 litrów na 300 km, więc To średnio 40 spaliło. 40 litrów na odcinku, na Pełnym gazem, na no. pełnym obciążeniu, Albo pustynia, albo na mocnej popatrz, mapie, no. więc to jest bardzo, bardzo przyzwoite. Dobra, teraz przejdziemy dalej, tutaj do jeszcze takich ważnych rzeczy. Pewnie ludzi to bardzo interesuje. Bardzo to ludzi interesuje. 0, my już nie pijemy piwa w tym filmach. Ile kosztuje taki pojazd? To ile kosztuje sam samochód? To w tym sporcie to jest w sumie najmniejszy ból. Nie zagłębiajmy się do kosztów, do tego dojdziemy na końcu, na ostatnim odcinku. Dzisiaj jest odcinek numer 3 i mówimy ile kosztuje Taurus. Dobra, w każdym będziemy znaleźli koszty. Taki samochód to jest naszej specyfikacja i to jest wersja Evolution, czyli ta późniejsza, poprawiona, która wyszła w 2025 roku. Brutto to wychodzi 250-260 tysięcy euro. Cena brutto, ale nie ma, o kurde, mi ugryzło coś. O. Mrówki tu chodzą. No. Tak, nie ma innej opcji, no bo to kupujesz w cenie netto, bo kupujesz to z Holandii, a potem VAT odprowadzasz w Polsce. Więc tak, to jest 260 tysięcy euro, cena netto około 220-230. I to jest początek zabawy i części potem, ale to może powiemy już w drugiej Później powiemy. odcinku, w kolejnym odcinku. Tak. Ile trzeba wydać na części, żeby móc jeździć, zmieniać, ile wydać trzeba na opony, ile wydać trzeba na felgi, no bo mamy już teraz tutaj u nas 24 komplety i to są opony z felgami. Jakby, Edek, nie mówimy tego po to, żeby się chwalić, tylko dlatego, że ludzie są ciekawi. No jasne, ja w ogóle nie lubię mówić o takich liczbach, wiele ludzi tego może nie zrozumieć, ale mamy ludzi, którzy są rzeczywiście zainteresowani motosportem, więc będziemy się tymi informacjami dzielić.